Hejo, z tej strony Hejtas. Dzisiaj niestety bez kamerki, bo Elgato mi się trochę zepsuło, nie wiem dlaczego. Przechwytywanie obrazu nie działa, więc dlatego dzisiaj bez mojej pięknej twarzy. Dzisiaj weźmiemy sobie na lupę ciekawą grę, moją ulubioną maskot horror, czyli Slendytubbies 3. Slendytubbies 3 zadebiutowało po raz pierwszy 2 lutego 2015 roku na kanale ZeroWorks, czyli twórcy sagi Slendytubbies, który nagrał gameplay trailer Slendytubbies 3 demo. Było to pierwsze demo Slendytubbies 3, które było pierwszą i ostatnią grą z cyklu Slendytubbies, która zawierała fabułę, jak to się stało, że Slendytubbies powstało, kto jest za to odpowiedzialny i kim jest biały Teletubbies zwany The Guardian albo White Tubby. No, to jesteśmy my, taki unknown bez imienia, po prostu nazywający się Strażnik albo Biały Tubiś. Demo było naprawdę bardzo dobre. Demo po prostu miało grafikę, no faktycznie jak z takiego 2015 roku. Każdy youtuber to nagrywał. Gra szła w bardzo dobrą stronę. Jednakże po tym właśnie jak Slendytubbies 3 demo zaczęło sobie dobrze radzić, ZeroWorks nie dawał więcej informacji na temat Slendytubbies 3 i Slendytubbies 3 po prostu zaczęło umierać. Mało się o tej grze słyszało i po prostu było coraz ciszej. Ale jakiś czas później Slendytubbies 3 wracało, gdy ZeroWorks, czyli twórca Slendytubbies, zaczął robić streamy, gdzie właśnie projektuje levele do Slendytubbies. Ludzie zaczęli się bardzo mocno hypować oraz zaczęli tworzyć teorie. W międzyczasie ZeroWorks produkował teasery do Slendytubbies 3. Kiedy w końcu nadszedł odpowiedni czas, ZeroWorks wydał zwiastun Slendytubbies 3, pokazujący wszystko oraz jak tak naprawdę Slendytubbies 3 powstało. Plus do tego wydany zostanie ze trybem multiplayer, gdzie gracze będą mogli naparzać się pistoletami, co jest dziwne, z zainfekowanymi tubisiami w krainie i w lorze Slendytubbies. Nadchodzi chwila, kiedy wychodzi Slendytubbies. 27 sierpnia 2017 roku wychodzi pełna wersja Slendytubbies 3 z trybem multiplayer. Teraz wam opowiem trochę o tym Slendytubbies, a tryb multiplayer zostawimy sobie trochę na później, dlatego że to jest właśnie klucz do upadku wielkiej gry. Kiedy wchodzimy w grę Slendytubbies, dostajemy 3 chaptery. A tak naprawdę można powiedzieć, że aż 4, bo jest chapter 0, czyli tak zwane rozdział 0 to jest tak, jakby to powiedzieć, rozdział taki z dema, taki podstawowy, poznajemy sobie bohaterów oraz później dzieją się właśnie te straszliwe rzeczy. W chapterze pierwszym dowiadujemy się, kim jest The Guardian i jesteśmy to my, będziemy nim się ruszać oraz badać, co tak naprawdę się stało, zbierać teletubisiowe kremiki oraz zrobić wszystko, żeby to wszystko zakończyć i po prostu przywrócić naszych przyjaciół do poprzedniego stanu. Kiedy zbieramy i wychodzimy, jest przy tym takie zwane newborny, czyli tak zwane teletubisie zainfekowane już, które zostały zainfekowane nie wiadomo przez kogo, wychodzimy, wita nas ciemny las, który jest mroczny. No to jest naprawdę piękne, jak ta gra się rozwija, jest naprawdę mrocznie, spokojnie na początku, a potem rozwija się fabułka i lecimy dalej. Zbierając teletubisie musimy uważać na Tinkiego Winkiego, który jest zarażony i to właśnie on pomagał swoich przyjaciół. Kiedy zbieramy ostatni tubisiowy kremik, wchodzimy z interakcji z Tinky Winkim. Tinky Winky bierze kremik i zamienia się w wielkiego Tinky Tanka, który goni nas. Wtedy my jako The Guardian mamy dwie opcje do wyboru. Albo kierujemy się do jaskiń, albo kierujemy się do gór, co jest bistą opcją, bo popatrzcie, maskot horror z wyborami generalnie i są różne ścieżki, inne lokacje. To jest coś niesamowitego, czego brakuje innym maskot horrorom. Mamy liniowość, idziemy tylko jedną drogą, a w Slendytubbies mamy wybory, którą tak naprawdę stroną chcemy iść. I nieważne jaką opcję wybierzemy, tak i tak wyjdziemy tą samą drogą, tylko że kamera będzie uszkodzona, jeżeli pójdziemy właśnie górami, będzie ona uszkodzona przez Yeti Tubby, który generalnie jest mistrzem i chce nas zjeść. Kiedy jesteśmy właśnie w tych zimowych górach,
Dostrzegamy tam androida, który jest generalnie sługą mistrza, bo przed tym, kiedy nie był jeszcze tym sługą, został wysłany przez wojsko, żeby tutaj zbadać i zniszczyć zagrożenie, które tam panuje. Jednakże został on pokonany przez Yeti-Tubi i zamiast Yeti-Tubi go zniszczyć, zrobił sobie z niego takiego sługę i on zaakceptował to i generalnie, no trochę dziwne, że robot jednak wybiera bycie sługą, a Yeti-Tubi nas goni, odzyskujemy kamerę, wychodzimy do ruin. W ruinach jest Lala, czyli tak zwana nasza przyjaciółka oraz jedna z 4 głównych teletubisiów z Tubilandii. Kiedy zbieramy wszystkie Tubi-Casterdy znowu i zamykamy Lalę pomiędzy filarami, możemy ją albo uciec. I to jest bardzo fajne, tylko że niestety czy tak, już więcej jej nie zobaczymy, co jest dziwne i to faktycznie traci potencjał, bo patrzcie, jest tutaj wybór. Możemy ją zostawić pod filarami lub też ją jeżeli ją nie zobaczymy już jej więcej, ale jeżeli ją zostawimy, można byłoby pomyśleć, wow, może ona tam przyjdzie i coś tego, tamtego, coś tam będzie chciała nas ukatrupić. No niestety tutaj nic się nie dzieje, jest ta sama droga, co jest trochę marnowanie potencjału postaci, ale mamy tryb multiplayer, gdzie tam właśnie ta postać jest i no zaraz wam do tego powiem. Kiedy gubimy Lalę, czy tam ją niszczymy, idziemy do teletubisiowej bazy satelitarnej. Tam dowiadujemy się, że została wielka rzeź przeprowadzona przez Teletubisie i nie wiadomo, kto to w ogóle sprawił. Po drodze spotykamy Rona, który opowiada nam, kto to zrobił i jak się tu dostał. Zrobił to ogólnie Dipsy. Dipsy bez głowy i dowiadujemy się, że miał piłę przy sobie. Coś dziwne, bo jak bezgłowa postać miałaby poruszać piłą, a generalnie jak się poruszać? No dobra, mogłaby się poruszać bez zombie, ale jak poruszałaby piłą? Kiedy dostajemy kartę Aaron, Dipsy ujawnia nam się i nas goni. My na szczęście niszczymy go laserem, który dziwnym trafem jest włączony, możliwe wiemy przez kogo. Kiedy zdobywamy piłę, a Dipsego się pozbywamy, idziemy do głównej stacji, do głównego pokoju kontrolnego. A tam dowiadujemy się, że ten, który zaraził Teletubisi i spowodował to wszystko, to odkurzacz Nono. Wow, ale zwrot fabularny, no normalnie ja bym się tego nie spodziewał. Kiedy Nunu opowiada nam, dlaczego Teletubisie zostały tak naprawdę zamienione, bo były ograniczane i miały krótkie umysły błędem i on stworzył Teletubisie, dodając wirusa lepszymi. To są prawdziwe Teletubisie, które są martwe w środku. Kiedy Nunu ucieka jak tchórz, wychodzi trąba. Nie ta trąba. Generalnie to jest ten mikrofon, co tam mówi time to Toby, bye bye. I generalnie on tam jest totalnym terminatorem, robotem. Fajnie to akurat mi się podoba, bo ta trąba taka, wiecie, że tam, ale wyłania się taki wielki robot, który chce nas zniszczyć. To jest ogólnie taki robot zabezpieczający, tak? I po prostu atakuje nas, bo Nunu zainfekował też system stacji satelitarnych i właściwie kiedy pokonujemy ananserka i wzywamy wojsko, dobiegamy do Nunu. Nunu jest zaciekawiony, ale i zaskoczony, jak my tam wygraliśmy z anonserem, proponuje nam dołączenie do niego. Ale możemy też wybrać. Tam jest fajnie, że w tej grze są aż 4 zakończenia, które różnią się bardzo. To jest bardzo super. My wybieramy zakończenie, zniszczenie Nunu i nie pozwolimy, żebyśmy skończyli tak jak inni, czyli pod władzą trąby Nunu. Kiedy chcemy zniszczyć Nunu, przychodzi Poe, chce nas zniszczyć. No, ale on wraca z nową formą, znowu wraca z Ultimate formą. Kiedy pokonamy już jego finałową wersję i zadamy cios, nieważne jaki, odkurzaczowi, niszczymy go i pojawia się wojsko. Wojsko jest zdziwione, że jak tak odkurzacz mógł zrobić i żebyśmy nie nagadali głupot, przerywa nam ktoś i wtedy dowiadują się, że prawdziwe zagrożenie nadciąga. Ciąg dalszy nastąpił, a dalsza fabuła jest w trybie multiplayer, co jest najgorzej zrobionym chwytem, żeby grać w multiplayer. Właśnie najgorsze jest to, że kiedy się już rozwija akcja i wszyscy dowiadują się, co się stało i kto to zrobił i przychodzą newborny, gra zostaje fabularnie przerwana i nie jest kontynuowana, bo to jest ostatnia gra z cyklu Teletubbies, to dowiadujemy się, że dalszy część fabuły jest w Teletubbies 3 multiplayer, który generalnie jest niegrywalny, który generalnie jest zepsuty i otoczony przez hakerów, którzy chętnie ci zniszczą komputer Marvelem, jeśli wbijesz tylko na jakikolwiek serwer, lub oni wbiją do ciebie i cię po prostu zniszczą i okradną. Generalnie to jestem bardzo zawiedziony, bo w Teletubbies 3 mamy tyle możliwości na
pokazanie fabuły. Ponoć kanoniczno jest Slendy Tubbies 3 multiplayer ze Slendy Tubbies, w sumie to jest kontynuacja fabuły, tak? I jest tam dużo postaci w Slendy Tubbies 3, które były w Slendy Tubbies 3, ale nie zostały pokazane jakby. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną grę w serii Slendy Tubbies 3, pomimo, że Slendy Tubbies 3 nie miało być kontynuowane i to była ostatnia gra z cyklu, to brat Zeolka, Santikun, podjął się zadania po prostu stworzenia Slendy Tubbies 3 The Apocalypse DLC, które miało być rozszerzeniem do Slendy Tubbies 3. Jednakże Slendy Tubbies 3 Apocalypse DLC wyszło jako demo, które pokazuje nam, co się dzieje później, po całym tym incydencie z zakończenia dobrego Slendy Tubbies 3, gdzie właśnie wojsko i Y2B wkraczają do kanałów, czyli do maszyny, gdzie są robione zainfekowane Teletubbisie. I tyle. I potem atakuje nas Newborn i tak się gra kończy. I znowu fabuła jest przerwana, bo Santikun odrzucił już tworzenia właśnie gry The Apocalypse DLC, czyli kanonicznego DLC, które miało być kontynuacją fabuły i zakończenia jej. Jednakże po prostu też została ona po prostu zakończona. Nie z wiadomo z jakich przyczyn, po prostu zostało anulowane. Po prostu szkoda, to jest po prostu zmarnowany potencjał. Na minus, przerwanie fabuły. To jest największy minus. Drugi minus, multiplayer i zapchanie po prostu przerwanej fabuły trybem multiplayer, który nie jest grywalny. Po trzecie, trzeci minus, niemówienie o pobocznych postaciach oraz postaciach, które pojawiły się w Slendy Tubbies 2 oraz 3, mówiące, że są częścią fabuły lub też po prostu są taką zapchaj dziurą po prostu, żeby ludzie mieli więcej map do grania. Fabuła jest przerwana, straciła ona potencjał, bo fabuła Slendy Tubbies miała ogromny potencjał, żeby ją dalej rozwijać. Niestety dostaliśmy grę, gdzieś w godzinę można ją przejść, a fabuły jest tam tyle, co cukru w Coca-Coli Zero. Drugi plus jest to na pewno klimat. Klimat Slendy Tubbisów i całej tej masakry oraz niektórych lokacji jak jaskinie, czy na przykład Tubiland, albo stacje satelitarne są naprawdę bardzo dobre i klimatyczne. Na przykład dla mnie najstraszniejszym poziomem dalej w Slendy Tubbies 3 jest poziom jaskiń. Kolejny plus, który zasługuje na to postacie. Postacie na przykład Y2Biego są genialnie zrobione. Jesteśmy jakby takim przyjacielem Teletubisiów, ich strażnikiem, ich takim aniołem, stróżem, który dba o nich oraz tworzy tak naprawdę Teletubisie tam w podziemiach. Drugą postacią jest Nunu. Jest takim nagle przyjacielem, później okazuje się najgorszym wrogiem, który może tylko być, bo to on wszystko zapoczątkował. Kolejny plus to to, że jest za darmo i generalnie tyle, jeżeli chodzi o grę Slendy Tubbies. Mogłaby być to jeden z najlepszych maskot horrorów, dorównujących nawet Poppy Playtime. Jak na razie jest gdzieś tak na poziomie Indigo Park lub nawet niżej, na pewno lepiej niż Garten of Banban. Ta gra to jest cudo, które nie zostało wykorzystane do końca. Tyle, nie można nic więcej powiedzieć o tej grze. Jeżeli macie swoje przemyślenia, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, napisz komentarz, a ja chętnie dam ci serduszko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!